A cóż to za cudak? Cześć, tu Retro Gaming Laptop, a dziś zajmuję się kompakiem Presario 1400 z ostatniego filmu z unboxingu laptopów, które dostałem od jednego forumowicza. Nie pomyliłem się, laptop okazał się dość ciekawy, choćby tylko dlatego, że sam procesor, który się w nim znajduje, jest stacjonarnym Celeronem na socket 370. Jest to Celeron 667 MHz ze 128 KB cache'em na szynie 66 MHz zasilany 1,7 V. Podejrzewam, że w samej płycie można równie dobrze obsadzić nowsze Pentiumy trójki z tego względu, że sam voltaż i co się tyczy w ogóle szyny ustawiane jest tutaj na zworkach, które są w tej chwili przyklejone taśmą kartonową. Podejrzewam, że gdzieś, jeżeli znajdę do tego manual, będę w stanie tutaj taki też procesor kiedyś w dalszej przyszłości wsadzić. Sama płyta główna jest oparta, jak widzicie, o chipset VIA. Jaki to jest konkretnie chipset, tego jeszcze nie wiem. Przeinstalujemy tutaj system, skonfigurujemy, zainstalujemy sterowniki i wtedy będziemy widzieć, co konkretnie w trawie piszczy. Sama płyta ma również wbudowane 64 MB pamięci SD-RAM. Czy to jest PC100, czy to jest PC66, nie wiem, ale obstawiam, że PC100, dlatego że w BIOSie można ustawić pamięci PC100 oraz timingi do tych pamięci i te pamięci z tymi ustawieniami chodzą. Mamy tutaj też miejsce na baterię BIOS. Oryginalnie, kiedy go rozebrałem, tej baterii nie było, natomiast wrzucimy sobie tutaj Maxcella standardowego, 3V i powinien nam tu zrobić robotę. Pasuje idealnie jak ulał, więc załóżmy, że będzie wszystko ok. Co się tyczy całej reszty, no to tak, układ chłodzenia jest jak na Pentium 3 dość masywny. Składa się tutaj z tego aluminiowego korpusu z wentylatorem. Z jednej strony wypuszcza powietrze, z drugiej strony tutaj teoretycznie tak to wygląda, jakby miał to powietrze zaciągać, ale tak nie jest. Powietrze zaciąga sobie od spodu. Tutaj mamy oczywiście miejsce, gdzie styka się rdzeń z całym radiatorem, natomiast dodatkowo cały ten radiator z tym wentylatorem jest jeszcze tutaj wsparty aluminiowym brakietem od góry, który również rozprasza to ciepło. Podejrzewam, że to ciepło po części trafia również do klawiatury. Klawiatura również ma brakiet aluminiowy, natomiast tutaj jest zdystansowana takimi plastikowymi patkami i myślę, że nic jej od temperatury nie grozi. Czy ten komputer się mocno grzeje? Tego nie wiem. Nie miałem jeszcze okazji go przetestować. Na razie staram się go odtworzyć na miarę możliwości tak, aby wyglądał niemalże jak nowy. A troszkę tutaj pracy przy nim będzie trzeba włożyć. Sam napęd, jak widzieliście na filmie z unboxingu, jest nieoryginalny. I był tutaj problem z dopasowaniem tej oryginalnej klapki. Co za tym idzie, jak przyjechała, była tutaj przyklejona taśmą klejącą. Mi osobiście udało się tutaj dopasować ząbek. Nie wiem, czy Wam to tutaj wyostrzy. Spróbujemy. O, jak widać, ząbek lekko przesunąłem sobie w prawo, dzięki czemu mogę sobie założyć zaślepkę i będzie mi ładnie tutaj pasować do tego napędu. Dodatkowo, jak słyszycie, napęd odklikuje, więc powinno być jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o baterię, no to ktoś już tutaj przede mną był. Generalnie ogniw nie ma. Jakie to są ogniwa, będę sobie musiał dopiero poczytać. Na plus jest kompletna elektronika, więc myślę, że prędzej czy później samą baterię sobie tutaj do niego zregeneruję. Tutaj, co się tyczy samej listwy głośników i panelu sterowania, nie wiem, jaka tutaj jest karta dźwiękowa. Z tego, co widziałem w BIOSie, jest możliwość tutaj załączenia syntezatora MIDI, więc być może pod DOS-em też tutaj ładnie to nam da radę.
Niemniej głośniki wyglądają na dość ciekawe. Są dwudrożne. Myślę, że dźwięk, który będą reprodukowały, może być całkiem niezły, ale to dopiero będziemy w stanie zobaczyć w momencie, kiedy tutaj sobie już ten temat ogarnę. Na ten moment tutaj, co byśmy jeszcze mogli omówić, to panel z guzikami multimedialnymi. Sam ten panel w założeniu działa w ten sposób, że bez odpalania laptopa jesteśmy sobie w stanie, naciskając na nutkę, odpalać płyty CD i CD MP3 i puszczać jak na małym przenośnym boomboxie. Założenie fajne, prawie jak na lata 2000, w którym ten komputer został wypuszczony. Myślę, że to był taki wypasiony, średniopółkowy laptop multimedialny w tamtych czasach. Jeżeli chodzi o dysk twardy, oryginalnie tego dysku nie było, natomiast była przelotka i już tutaj przygotowany mam 10 GB dysk Hitachi. Myślę, że jak zainstalujemy na nim system, zostanie jeszcze sporo miejsca na gry z okresu tego właśnie laptopa. Jeżeli chodzi o same plastiki, część plastików już się czyści, inna część plastików już się maluje, więc tutaj musimy jeszcze chwilę zaczekać. Nie będę Wam tutaj przynudzał składaniem tego do kupy, więc zaraz sobie to przyspieszymy, tak żeby nie przedłużać tego filmu. Do usłyszenia. No i ciach, mamy go wstępnie skręconego, przekonserwowanego, wyczyszczonego. Całą resztę tutaj kosmetyki pomalutku sobie będę kończył. W związku z powyższym testowe odpalenie. Ciach, jak widać, wstał tutaj nam ładnie do BIOSu. Sam BIOS, w związku z tym, że wcześniej nie było baterii, należy skonfigurować i możemy sobie przejść później dalej. Memory timings zrobimy sobie szybkie oczywiście, CAS latency 2, bank 4 niech zostanie, page control OK. Tutaj sobie zostawimy jak jest. Jeżeli sprawdzić tutaj, syntezator MIDI sobie tutaj zrobimy, port joysticka sobie damy disable. Tutaj reszta powinna jak najbardziej być OK. Być może tutaj będziemy mieli problem z adresami, to sobie zostawimy. Security zostawiamy jak jest. Tutaj zostawiamy jak jest. I w ten sposób sobie wychodzimy na F10 i OK. Wstępnie na samym dysku zainstalowany mamy już Windows 98, który sobie wcześniej pozwoliłem zacząć instalować. Ten Windows jest bez sterowników, same sterowniki muszę sobie jeszcze doinstalować i z tym Windowsem był problem na początku podczas uruchamiania. Sprawdźmy, czy coś się zmieniło po konserwacji, po przeglądnięciu wszystkiego, ale raczej nie sądzę. Mamy tutaj jakiś problem natury sterowników. Będę musiał troszkę chyba dłużej nad tym posiedzieć i pogrzebać. Jak widać na załączonym obrazku, cały błąd odwołuje się do jakiegoś sterownika VXD. Będę musiał sprawdzić sobie, co konkretnie oznacza ten kod błędu i do czego on mi się odwołuje. Jak tylko będę miał to zrobione oraz jak będzie zrobiona kosmetyka tego laptopa i będzie już skręcony w całości, gotowy do pracy, wrócimy sobie do tego filmu, do tego materiału i będziemy sobie kontynuować. W związku z problemami, jakie sprawiała 98 podczas instalacji, tak naprawdę później uruchamiała się tylko i wyłącznie w trybie awaryjnym, a do normalnego trybu za Chiny ludowe nie chciała przejść i nie potrafiłem zdiagnozować, o co jej chodzi, postanowiłem być hardcorem i zainstalować Windows Millennium. Generalnie przecież ten laptop
wychodził z tymże systemem. No więc spróbujmy. Jak widzicie, w przeciwieństwie do Windowsa 98, Windows Millennium, a jakże, zainstalował się, odpalił się do pulpitu i nie wywalił póki co żadnym blue screenem. Więc być może to wcale nie jest tak, że ten system jest do bani. Być może po prostu wymagał odpowiedniego sprzętu, żeby działał stabilnie. A czy tak jest? Wrócimy do tematu, jak zainstaluję sterowniki i spróbuję sprawdzić, co tutaj można wymłodzić na tym właśnie sprzęcie. Jak widzicie, wbrew pozorom Windows Millennium wcale nie jest takim strasznym systemem, jak wszyscy go malują. Akurat na tej konfiguracji zainstalował się w przeciwieństwie do 98 bez żadnych problemów. Można było zainstalować wszystkie sterowniki do wszystkich urządzeń, które tutaj są zainstalowane i generalnie wszystko tutaj wydawać by się mogło, że śmiga. Myślę, że dziś już jest trochę późno i na ten moment sobie zakończę. Natomiast widzimy się następnego dnia i zobaczymy po instalacji jakichś dodatkowych softów, co tutaj z tego malucha możemy sobie jeszcze wykrzesać. Witajcie kolejnego dnia. Troszkę zeszło, ale myślę, że wszystko się udało. Sam system jest już zainstalowany i skonfigurowany. Udało się również zainstalować kilka gier, jak też sprawdzić go jakimś benchmarkiem. Generalnie finalna konfiguracja prezentuje się następująco. Mamy tutaj Celerona 667 MHz ze 128 KB cache'em na szynie 66 MHz. Mamy zintegrowaną kartę graficzną Cyberblade'a. Co ciekawe, w samej karcie, zaraz Wam pokażę, możemy sobie tutaj dynamicznie pod samym systemem dodawać VRAM-u. W zależności od tego, jakie mamy potrzeby, możemy sobie tutaj już zaraz znajdziemy. Gdzieś to tutaj było. Możemy sobie dynamicznie przydzielać od 2 do 8 MB RAM-u, co jest ciekawym smaczkiem, niemniej jednak wydaje mi się, że po ustawieniu na 8 nie ma już co kombinować. Co się tyczy samej karty graficznej, no szału nie ma, akceleracja tutaj jest tylko w teorii. Jeżeli byśmy spróbowali odpalić choćby Quake'a 2 z akceleracją, niezależnie od rozdzielczości zobaczymy tylko i wyłącznie wyścig slajdów, więc tutaj jeżeli bierzemy coś pod uwagę, to jedynie model software'owy. Jeżeli chodzi o pamięć, mamy tutaj 128 MB SDRAM-u w 2 kościach, z czego jedna jest zintegrowana na płycie. Dysk to 10 GB Seagate 4200 obrotów z 2-megowym cache'em. Sama wydajność dysku wygląda w ten sposób, a sama wydajność grafiki w 3D Marku 9.9 wygląda następująco. Generalnie, jak widzicie, jakiegoś wielkiego szału nie ma, ale pozwala nam to zagrać w takie gry jak na przykład The Quake 1 w rozdzielczości 800×600 w przyzwoitym klatkarzu. Wygląda to następująco.
Oraz bez większego trudu możemy sobie tutaj zagrać w Quake'a 2, ale to będzie tylko i wyłącznie Quake 2 dla ludzi, którzy bardziej lubią pikselmanię, aniżeli coś ładnie akcelerowanego z wygładzaniem krawędzi. Dlatego, że akceptowalną rozdzielczością, jaką sobie tutaj w Quake'u 2 możemy pozwolić, jest 512 na 384. Jeżeli ktoś lubi takie piksele, ja na przykład lubię, to myślę, że będzie zadowolony. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje czegoś więcej, to niestety na tym laptopie nie poszaleje. Generalnie oprócz 2 Quake'ów przetestowałem również wyścigi POD, które działają tutaj jak najbardziej ok i wyglądają mniej więcej w ten sposób. I generalnie wszystkie 3 gry wpasowują mi się w design, jaki udało mi się uzyskać w tym kompaku. Ponieważ był tutaj troszkę zaciorany zewnętrznie, postanowiłem go delikatnie odświeżyć. Podczas odświeżania koncepcja kilkukrotnie się zmieniała, natomiast finalnie wyszło właśnie w ten sposób. Jak Wam, ale mi osobiście bardzo to przypadło do gustu. Mleczno-transparentna obudowa połączona z aluminiowym, nitowanym wykończeniem panelu głośników wygląda, jeżeli o mnie chodzi, naprawdę kozacko. I nie wiem jak Wam, ale mnie najbardziej pasuje właśnie do tego designu POD, które również jest takie troszkę industrialne i fajnie wpisuje się sama gra w design tego laptopa. Generalnie sam laptop wygląda w tej chwili całkiem dobrze. Mi bardzo przypada do gustu to, co udało się z nim zrobić. Jeżeli uważacie inaczej, bądź macie jakieś inne ciekawe pomysły, jak najbardziej jestem otwarty na propozycje, ładujcie w komentarzach. Tutaj co można by zrobić, to myślę, że śmiało można by w tej chwili
wziąć i zaryzykować jakieś LEDy do środka. Można by je podlutować pod 5V gniazdo USB i cały laptop świeciłby jak choinka, ale wydaje mi się, że to tutaj troszkę zepsułoby cały efekt końcowy. Laptop, jak widzicie, działa, jest złożony i śmiga. Jeżeli chodzi o retrogranie, no to jak sami zdążyliście zauważyć, tutaj zainstalowany mamy Windows Millennium. Więc gry stricte pod DOS raczej nie bardzo będą nam tutaj śmigać. Natomiast wszelkiego typu konwersje od Windowsa 95 powinny nam tutaj latać bez większego problemu, więc myślę, że śmiało będziecie sobie mogli, jeżeli sobie kupicie takiego laptopa, pozwolić na tego typu granie. Niemniej, jak wcześniej wspomniałem, o akceleracji tutaj nie ma co za bardzo marzyć. Nawet gdybyśmy zaryzykowali tutaj wsadzenie Pentiuma trójki i RAMów 133 MHz, myślę, że niewiele by to w tym temacie zmieniło. Sterowników jakichś specjalnie pod akcelerację 3D dla tego układu graficznego nie ma. Posiłkuję się tylko tym, co znalazłem w sieci, a w sieci są zasadniczo tylko jedne wersje sterowników, więc tutaj raczej nie poszalejemy. Poza tym wydaje mi się, że całkiem ciekawy retrosprzęt, który na pewno ubogaci moją już całkiem niemałą kolekcję. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Jestem też otwarty na wszelkie możliwe propozycje dotyczące możliwości rozwoju tego kanału, jak też treści, które na nim się pojawiają. Na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.